Obłożenie na kempingu jest ogromne, ponieważ mamy długi sierpniowy weekend, więc ludzi jest tutaj mnóstwo. I niestety był problem ze znalezieniem wolnego miejsca, ale na szczęście nam się udało. Tutaj mamy 2 prysznice. Minusem jest brak ciepłej wody. I tutaj możemy również dostać właśnie pstrąga świeżego, który wygląda w ten sposób. Jest podawany tutaj z surówką i frytkami w zestawie. Bardzo blisko, dosłownie po kilku minutkach znajdujemy się już tutaj przy zejściu na plażę. Cześć, witajcie! Cześć! Właśnie zaczynamy nasze wakacje i na początek wybieramy się w Bieszczady. Moje Bieszczady. Tak, dokładnie. Nie wiem, czy wiecie, ale Bartek pochodzi z Bieszczad i właśnie jedziemy w jego rodzinne strony. W związku z tym czeka Was seria filmów z Bieszczad, a na początek jedziemy na kemping Zjawa w Polańczyku. Niestety nie mamy tam rezerwacji, ponieważ dzwoniliśmy wcześniej i nie dało się zarezerwować miejsca, więc liczymy po prostu, że będzie wolne. Dzwoniliśmy również na kilka innych kempingów, ale niestety nigdzie nie dało się zarezerwować żadnej parcelki, więc po prostu liczymy na to, że znajdziemy gdzieś wolne miejsce dla siebie, a jeżeli nie, no to po prostu zostaniemy gdzieś na dziko. Także zapraszamy do oglądania. Zostało nam jeszcze 15 km do celu, za nami bardzo długa, intensywna i ciężka trasa. Niestety, ale po drodze mieliśmy ogromne korki, ponieważ jest długi sierpniowy weekend. Mam nadzieję, że teraz już bez problemów dojedziemy tą końcówkę trasy i że będzie miejsce. A znajdujemy się właśnie na pętli bieszczadzkiej. Jesteśmy w okolicach Leska. Stąd właśnie można ruszyć na Cisną. I tam jest taka na przykład tam w Cisnej kolejka ta wąskotorowa. Również stąd ruszamy właśnie na Polańczyk, tak jak my teraz, a z Polańczyka niedaleko można skręcić na Solinę, więc dosyć popularna w sezonie droga. Zresztą jak widać bardzo ruchliwa w sezonie. Dojechaliśmy do Polańczyka, mamy już piękne widoki, niestety również korek. Widzimy już jezioro Solińskie. Teraz kierujemy się prosto na kemping. Zostało nam 500 metrów do kempingu. Będzie on tutaj po prawej stronie. Jest ogromny ruch i bardzo ciasno, tu bardzo wąsko, ciężko jest przejechać. Dobra, idziemy się dowiedzieć co i jak. Jesteśmy na kempingu Zjawa. Udało nam się tutaj zatrzymać, ale niestety były małe problemy, ponieważ jest tak oblegany dzisiaj, jest bardzo dużo ludzi i niestety był problem ze znalezieniem wolnego miejsca, ale na szczęście nam się udało i teraz Wam pokażemy, w jakim miejscu stoimy. Tutaj mamy nasze 2 auta. Ford jest już rozstawiony, zamontowaliśmy już do niego przedsionek. Część rzeczy już wyciągnęliśmy i tutaj mamy takie widoki. Tak to wygląda. Miejscówkę mamy naprawdę idealną, jest fantastyczna, widoki są rewelacyjne, mamy bardzo blisko tutaj do recepcji. Za chwilę pokażemy Wam, jak wygląda cały kemping, ale naprawdę dzisiaj jest tutaj tak dużo ludzi, że zdecydowanie jest problem z wolnym miejscem i z jakąkolwiek przestrzenią. Ale najpierw idziemy tutaj do tawerny, która znajduje się na tym kempingu i zaraz zobaczycie, jak ona wygląda. Tu jest po lewej stronie recepcja na końcu kempingu, tuż przy zejściu do jeziora. I właśnie tutaj na samym końcu mamy tawernę, gdzie możemy zjeść obiad lub napić się właśnie lanego piwka. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy stoliki na zewnątrz i oczywiście tu w środku. Bartek już tutaj zamawia. Tak to wygląda. Tutaj w tawernie możemy zjeść świeżego pstrąga z frytkami i surówką w cenie 55 zł. Ewentualnie kotlet schabowy z frytkami i surówką za 42. Pierogi z mięsem kosztują tutaj 28 zł. Flaczki razem z pieczywem 20. Takie lane piwo kosztuje tutaj 12 zł plus złotówkę za sok. Tutaj w tawernie Zjawa możemy właśnie zjeść pierogi opiekane, które wyglądają w ten sposób i kosztują 28 zł.
Do tego dostajemy sos czosnkowy, ale ja sobie zamówiłam bez. I tutaj możemy również dostać właśnie pstrąga świeżego, który wygląda w ten sposób. Jest podawany tutaj z surówką i frytkami w zestawie. Zanim pokażę Wam, jak wygląda cały kemping, to tutaj przy wjeździe warto zwrócić uwagę, że jeżeli poszlibyśmy dosłownie kilka metrów tutaj za ten baner, znajduje się mały sklepik, gdzie codziennie rano możecie kupić świeże pieczywo. Od godziny 7 jest on otwarty, więc naprawdę fajna alternatywa, jeżeli ktoś chciałby sobie tutaj zakupić świeże bułeczki albo chlebek lub inne produkty. A kemping zaczyna się już tutaj, od takiego dosyć sporego parkingu. Mamy tutaj możliwość również zaparkowania kamperów lub rozłożenia namiotów, gdy nie ma miejsca na głównej części tego kempingu. Także tutaj tak to wygląda. Aktualnie stoją tutaj autka. Kolejno najpierw mamy domki do wynajęcia. Nie wiem, jakie są ceny tych domków, bo się tym nie interesowaliśmy, ale jest ich tutaj właśnie kilka. Każdy domek ma tutaj mały taras ze stolikiem, krzesełkami i taką przestrzeń dla siebie. Kierując się od bramy tutaj wzdłuż, dojdziemy do recepcji, która znajduje się na samym końcu tej drogi. Niestety minusem jest to, że cała ta droga w ogóle w nocy jest nieoświetlona. W ogóle na całym kempingu jest bardzo mało lamp, więc najlepiej mieć ze sobą latarki, ponieważ tutaj naprawdę jest bardzo ciemno wieczorami. Tuż za domkami zaczyna się już pole namiotowe. Tutaj tak to wygląda. Za jakiś czas mamy takie altanki, w których mamy stolik i ławeczki, więc też spoko. No i oczywiście tutaj mamy porozkładane namioty wszędzie. Nie wiem, czy to tak widać. Obłożenie na kempingu jest ogromne, ponieważ mamy długi sierpniowy weekend, więc ludzi jest tutaj mnóstwo. Tutaj znajdują się również przyczepy, które są postawione tutaj na stałe. Jak sami widzicie, cały kemping jest zajęty. I tu w budynku na samym dole mamy właśnie recepcję. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy właśnie możliwość pójścia w prawo, tam pójdziemy za chwilę, ale najpierw zejdziemy tutaj na dół. Tak jak mówiłam, tu jest budynek recepcji, a nam udało się znaleźć miejsce po tej stronie. Zaraz zobaczycie, gdzie my stoimy. Mamy piękny widok na jezioro. I tu wszędzie wokół są właśnie rozłożone już przyczepy i kampery. My stoimy sobie właśnie tutaj, a tu już mamy końcówkę kempingu z tej strony, więc teraz pokażę Wam recepcję. Tutaj przy recepcji znajdują się kosze na śmieci, ale trzeba zaznaczyć to, że jest obowiązkowa segregacja. Dzień dobry! Od recepcji mamy tutaj zejście na wprost do wody, a tutaj jest bar. Tutaj również mamy pierwszą linię, więc tutaj są także namioty i przyczepy, gdzie jak widzicie każdy jest tutaj porozstawiany, gdzie tylko było miejsce, z tym, że nie ma tutaj wydzielonych parcelek, po prostu każdy staje gdzie może. Od recepcji pójdziemy tutaj w lewo i zaraz dojdziemy do sanitariatów. Jeśli chodzi o koszty na tym kempingu, to doba tutaj za osobę kosztuje 30 zł, za campervana zapłaciliśmy również 30 i 30 zł kosztuje tutaj prąd. Także tak to wygląda. Jedna doba wychodzi tutaj za dwie osoby z campervanem i prądem 120 zł. Oczywiście wszędzie jest tutaj możliwość przyłączenia się do prądu, więc z tym nie ma problemu. I tutaj przed nami jest budynek z sanitariatami. Niestety jest bardzo oblegany, ponieważ są tylko dwie męskie i dwie damskie łazienki i również dwa prysznice są damskie i męskie, więc nie wiem, czy uda mi się tam wejść teraz. Zaraz zobaczymy. I tutaj na początek mamy automat, w którym płacimy za prysznic. Musimy sobie wybrać tutaj, którą kabinę chcemy i później sobie tutaj wrzucamy pieniążkę i możemy skorzystać z prysznicu. Tutaj mamy dwa prysznice.
Tak wyglądają. A tutaj toalety. Minusem jest brak ciepłej wody. Tutaj są umywalki. Przy sanitariatach znajduje się mały plac zabaw. A tutaj mamy część kuchenną. Oczywiście ludzi jest bardzo dużo. I tutaj mamy dodatkowo 2 toalety jeszcze. I również mamy tutaj miejsce, żeby umyć sobie naczynia. Drugie jestem bliżej przy recepcji. Za chwilę tam pójdziemy z powrotem, to Wam pokażę. No i tu wszędzie są miejsca, żeby się rozbić. Jak sami widzicie, tutaj już są te domki, obok których przechodziliśmy wcześniej. Więc tak to wygląda. Kemping nie jest duży, aktualnie jest ogromne obłożenie, co skutkuje tym, że cały czas są kolejki do toalety, pod prysznic i niestety z prysznicami jest taki problem, że nie ma ciepłej wody. Plus do tego ciśnienie jest bardzo słabe, więc naprawdę, żeby wziąć prysznic, no to jest dosyć duży problem. I ponownie znajdujemy się właśnie na tej drodze, która prowadzi od bramy wjazdowej do recepcji. Tak jak wspominałam, tutaj właśnie mamy miejsce, żeby sobie pozmywać naczynia przy samej recepcji. Już wiecie, jak wygląda kemping i tawerna, więc tawerna jest tutaj po tej stronie, a teraz Wam pokażemy, gdzie tutaj można dojść sobie na plażę, aby skorzystać z kąpieli w jeziorze. Więc od tawerny kierujemy się tutaj w lewo, wzdłuż brzegu. Tutaj mamy przejście. Bardzo blisko, dosłownie po kilku minutkach znajdujemy się już tutaj przy zejściu na plażę. Możemy się schować tutaj pod drzewkami w lesie lub po prostu zejść sobie tutaj niżej na piasek. I sami zobaczcie, jak tu jest bardzo dużo miejsca, gdzie można się rozbić. Tam mamy jeszcze słońce, tu jest cień. Możemy tutaj właśnie z różnych stron się rozłożyć. Dosłownie 2-3 minutki od kempingu mamy tutaj takie miejsce, żeby zejść sobie do wody. Spędziliśmy fantastyczne popołudnie na plaży przy kempingu, która znajduje się bardzo blisko jego. Dosłownie dzieliło nas tam 2 minutki krótkiego spacerku. W związku z tym, że na kempingu było dosyć głośno, postanowiliśmy sobie tak troszeczkę w zaciszu spędzić dzisiejszy wieczór i wybraliśmy się na krótki spacer. Tutaj jest prom, który prowadzi na wyspę Energetyka i my takim krótkim spacerkiem sobie tutaj doszliśmy i postanowiliśmy sobie napalić tutaj ognisko, aby móc sobie zrobić właśnie kiełbaski z ogniska i miło spędzić wieczór. Więc w takim klimaciku właśnie tutaj możemy sobie posiedzieć. Zdecydowanie warto wybrać się troszeczkę na taki krótki spacer. Dosłownie dzieliło nas tutaj 1,5 kilometra do tego miejsca, ale jesteśmy tutaj całkowicie sami, nie ma tu kompletnie nikogo i możemy sobie tutaj spokojnie siedzieć i spędzić naprawdę fajnie czas. Takie momenty w Bieszczadach uwielbiamy najbardziej. Tutaj mamy w Bieszczadach. Tak jak widzicie, tutaj mamy ognisko, drzewo jest nazbierane, możemy sobie tutaj swobodnie posiedzieć i spędzić wieczór. Spędziliśmy fantastyczny wieczór nad jeziorem, teraz kierujemy się na kemping, a Was zapraszamy na kolejne odcinki z serii naszego pobytu w Bieszczadach. Jutro wynajmujemy łódkę, więc zobaczycie, gdzie będziemy pływać i jak to wygląda z tej drugiej strony, czyli od strony wody. Także zachęcamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!